Myślę, że w ciągu krótkiego czasu Polska się kompletnie przemieniła w inny kraj. Najbardziej może na tym ucierpiała kultura, która była zorganizowana w wielkie instytucje kultury, które bardzo powoli się przekształcały i do dzisiaj jeszcze, mimo tego, że już minęło 12 lat, 13, te instytucje pozostają tak jak teatry, takie ciężkie jak muzea, że tu za mało weszło nowego ducha przedsiębiorczości. Za mało powstało teatrów, które by grały na swój własny rachunek. Za mało powstało muzeów zbudowanych z potrzeby serca prywatnych ludzi. No krótko mówiąc, tu mniej odegraliśmy mniejszą rolę, ale stało się tak też dlatego, że ludzie kultury, a zwłaszcza teatru, nie brali udziału w stanie wojennym, cofnęli się, powiedzieli nie z nami. I w związku z tym te przemiany nowe gospodarcze musiały ominąć, bo przecież nie można było zrobić krzywdy aktorom, którzy przed chwilą podpierali, że tak powiem, swoim silnym charakterem i swoją desperacją, że tak powiem, opozycję. Ale cała reszta została ukształtowana wtedy. Brałem udział w tych głosowaniach, brałem udział w tych wydarzeniach i myślę, że spełniłem swoją rolę. Oczywiście mogłem powiedzieć, ale dlaczego ja, reżyser filmowy, mam nagle zamiast robić film o tym, co się dzieje, biorę bezpośrednio udział w wydarzeniach. Ale taka była tradycja w Polsce, że artyści w pewnym momencie angażowali się bezpośrednio. Nie chcę się porównywać z wielkim naszym poetą Adamem Mickiewiczem, ale przecież Adam Mickiewicz pod koniec życia ruszył z Legionem do Turcji, bo szykowała się wojna z Rosją. I nasz wielki artysta opuścił Paryż po to, żeby udać się do armii, bo tam byli polscy ochotnicy, polskie jednostki się formowały, żeby razem z nimi rozpocząć wojnę o wyzwolenie. Tak zachowywali się inni. Także ta tradycja, że artysta do pewnego momentu jest artystą, a potem musi poświadczyć życiem, musi poświadczyć sobą, że tak powiem, zaangażowanie po właściwej stronie, było dla mnie zupełnie oczywiste. Natomiast to, co się stało dalej, wkroczyła rzeczywistość w momencie, kiedy nastąpiły wolne wybory. Społeczeństwo wybrało tego, kogo chciało. Ja nie dlatego nie próbowałem zostać senatorem następnej kadencji, że mi się to znudziło. Jeżeli by taka potrzeba istniała, byłbym dalej w parlamencie, tylko że ja zrozumiałem nagle, że wyborcy, którzy mnie wybrali za pierwszym razem, będą szukać jako swojego przedstawiciela kogoś innego, kogoś pomiędzy siebie. I wtedy zrozumiałem, że jeżeli mam dalej odgrywać jakąś rolę, to już tylko jako reżyser filmowy, robiąc filmy, które w jakiś sposób będą towarzyszyły temu, co się w Polsce dzieje. I razem z wolnością wróciły wszystkie te nie tylko dobre cechy, nie tylko wolność, że tak powiem, inicjatywy, bo na tośmy najbardziej liczyli, że Polacy są przedsiębiorczy, że Polacy nie będą siedzieć i nie będą czekać, tylko będą działać, będą z całą energią próbowali odbudować tą Polskę, którą komuniści doprowadzili do kompletnej ruiny przez 40 lat. W każdym razie jej gospodarkę. No ale to się okazało trudniejsze, okazało się to bardziej złożone i okazało się, że jest bardzo trudno przekształcić ten właśnie przemysł, który służył zbrojeniom Związku Radzieckiego w przemysł pokojowy, że trudno jest pozyskać kapitały, że pojawiła się opozycja nacjonalistyczna, która zaczęła straszyć, że nas wykupią, że nas sprzedadzą, że wszystko jest, że tak powiem, idzie w złą stronę i muszę powiedzieć, że znowu jakby wiara
w zdrowy rozsądek tego społeczeństwa odzyskałem w momencie, kiedy w tym roku 6 czerwca Polacy w referendum dla Unii Europejskiej powiedzieli tak. Tu odetchnąłem z ulgą i pomyślałem, że jednak w krytycznych momentach to społeczeństwo odzyskuje rozum i, że tak powiem, podejmuje słuszne i właściwe decyzje. Także i ten moment jest szalenie ważny, dlatego w moim nowym filmie właśnie myślę, że akcja będzie się działa dokładnie tego dnia, tej nocy, kiedy decydują się nasze losy, czy się przyłączymy, co powie społeczeństwo polskie, tak czy nie.